Witam serdecznie. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak rozprawić się z problemami. Zanim przystąpisz do rysowania, napisz sobie 7 problemów dotyczących pracy, stosunków w tej pracy, problemów z finansami, jeżeli takie masz. Na przykład ciągle pracujesz, a wydatków nie ma końca, albo są inne problemy typu, że za mało zarabiasz, albo nie zarabiasz, albo nie jesteś zadowolony z tego, co zarabiasz, zadowolona. Kolejny problem to będzie problem w związku, problem w rodzinie, problem z dziećmi, problemy z samym sobą, problemy z Twoim nastrojem, problemy w firmie, w którą na przykład prowadzisz, czy też problemy Twoje zdrowotne, jakiekolwiek by one nie były. I co robimy? Na kartce takiej A4 rysujemy każdy problem. Najpierw sobie go zapisujemy, tak jak wcześniej mówiłam, i to będzie te nasze 20 słów, 2 minuty, czyli 7 punktów, 7 różnych problemów. Jeżeli masz 6, nie 7, to napisz sobie 6, jeżeli masz 5, to 5, a następnie przechodzimy do rysowania tych problemów. Pierwszy problem, powiedzmy, który ja sobie zapisałam, to będzie taki. Ja sobie tutaj zapisuję 1, ja już sobie wcześniej zrobiłam 20 słów, czyli zapisałam 7 punktów. Pierwszy problem to jest taki. Kolejny problem to jest taki i 2. Kolejny problem - 3. Kolejny 4. Piątka. One się mogą przecinać, one mogą być w oddaleniu. Jak czujecie, to robimy intuicyjnie. 6. I jeszcze jakiś taki mały problemik 7. To są jakieś, powiedzmy, na dzisiejszy, na tę chwilę, na obecną chwilę moje 7 problemów. Teraz co robimy? Dodajemy linii neurograficznej do całości, tak, żeby te wszystkie problemy rozpuścić, schować, żeby je po prostu przerysowując linię zgubić w tym polu, żeby nie było można ich znaleźć. Oczywiście ja tutaj numery wpisując, to już niestety widzę, gdzie co jest, ale za chwilę nie będę wiedziała, który to był który. Będę tylko wiedziała numery, a nie będę widziała tych problemów. Robimy wdech, wydech, popijamy herbatkę, wodę. I rysujemy dalej. I dodajemy jeszcze linii. I jeszcze. I jeszcze. I jeszcze. Zobaczcie, prawie już nie widzę tych problemów. Ja ich już nie widzę. One już się wtopiły tak w tło i w to, co tutaj się dzieje, że ja już ich nie widzę. I już mi jest lepiej. Wdech, wydech. Teraz już nic nie widać, tak? Co robimy teraz? Oczywiście zaokrąglamy i neurografujemy. Wszystkie ostre kąty należy zaokrąglić, a każdą linią zaopiekować się przynajmniej jeszcze 1 raz. Wszystko zaokrąglamy pięknie. Obserwujemy siebie, co czujemy, co nam przychodzi do głowy, jakie myśli, jakie macie odczucia w ciele, co to dla Was znaczy. Jeżeli nigdy nie zadawałeś sobie tego, nie zadawałaś tego pytania, to gwarantuję, że jak zapytasz się siebie w myślach, co to dla mnie znaczy, to odpowiedź przyjdzie sama.
Mam nadzieję, że u Was ładna pogoda. Tutaj pada, pada i pada. Obserwujemy nasze myśli. Jak się maluje taki algorytm, to zauważyłam, że dużo się nie mówi. Bardziej jesteśmy skupieni na tym, co myślimy, na wnętrzu naszym, na tym, co się pojawia, co do nas przychodzi, jakie myśli do nas przychodzą. Jakie rozwiązania, jeżeli przychodzą jakieś rozwiązania genialne, przebłyski genialności, zapisujecie od razu sobie to na kartce. Dlatego, że po narysowaniu już zapomnicie, co to było. Ta myśl jest na chwilę, ona przyjdzie. Jeżeli jej nie zapiszecie, jeżeli to jest jakaś ważna myśl, i nie zapiszecie, może bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że ją po prostu zgubicie, zapomnicie. Nie przypomni Wam się to. Okay. Okay. Zachęcam do lajkowania, do sprawdzenia oferty kursów, do kontaktu również, jeżeli ktoś potrzebuje spotkać się na indywidualne zajęcia, na indywidualne sesje coachingu estetycznego również. Lub też, jeżeli ktoś ma pytania, zachęcam do pisania tych pytań. A już niedużo mi zostało. Przypominam, że robimy, nawet mówić nie mogę, robimy to powoli, nie spieszymy się, nie robimy tego na tak zwany odwal. Staramy się każdą linią zaopiekować dobrze, przerysować ją na koniec kartki, związać wszystko ze sobą tak, żeby tutaj nam nic nie wisiało, tak żeby te figury, które rozpuściliśmy w tle, żeby one tutaj gdzieś tam nie były takie zawieszone w powietrzu. I nie przejmujmy się, jak nie zaokrąglimy wszystkiego od razu, a potem przy archetypizowaniu, przy kolorowaniu nam wyjdzie jakiś ostry kąt, to wtedy to można również
zaokrąglić. Na każdym etapie rysunku można kąty zaokrąglać. Jest ich tyle, że może coś zostać pominięte. Nic się takiego nie stanie, o ile to potem poprawicie wszystko. I pięknie, zobaczcie. Mamy już mniej więcej gotową pracę do pokolorowania, ale ja jeszcze dodam cienkiej linii, tak żeby nadać energii, żeby te problemy jeszcze bardziej rozpuścić liniami, żeby to przepracować. Obserwujcie się, które części ciała dają znać o sobie. Tutaj może jeszcze jedno. Tu może jeszcze jedno. Okej. Tutaj jeszcze jedno. Zapraszam na warsztaty stacjonarne, na wspólne malowanie offline. Warsztaty odbywają się w Salzburgu. O terminach będę na bieżąco informować. I na takich warsztatach można przepracować dużo więcej, bo im więcej osób maluje, tak jak na live'ach, tym lepiej dany problem się przerabia. Także jak ktoś mnie obserwuje z okolic, to jak najbardziej. W lipcu będę robiła takie warsztaty w Warszawie. Będę na 2 tygodnie w Warszawie, więc takie warsztaty mam zamiar zorganizować przynajmniej 2 razy. Także zachęcam do spotkania na żywo, do poznania się. Program warsztatów i wszystkie inne, że tak powiem, informacje dotyczące przeprowadzenia warsztatów, tego co na tych warsztatach będziemy przerabiać, jak to będzie technicznie wyglądać, wszystko będzie wkrótce podane. Zamieszczę to na mojej stronie facebookowej, do której też podlinkuję Wam dostęp, jak to będzie już, i będzie bardzo łatwo to znaleźć. No i super. I jeszcze może tu. I mam nadzieję, że tu jeszcze coś widzę. Mam nadzieję, że już wszystkie ostrości zamalowałam. Jest to algorytm bardzo praktyczny, bo kto nie ma problemów, problemy są zawsze, były i będą. I tylko trzeba się nauczyć po prostu do nich podchodzić ze spokojem. Co teraz robimy? Teraz zakolorowujemy, czyli nadajemy energii kolorem rysunkowi. Kolory wybieramy intuicyjnie.
Możemy malować flamastrami, możemy malować promarkerami, możemy również malować highlighterami, wtedy to jeszcze szybciej idzie. Zależy kto co lubi. Aby nie używać świecowych kredek i jakichś tam innych, które nie są przeznaczone do malowania, rysowania neurografiki. Jak się rysuje linię neurograficzną, możecie sobie sprawdzić na wcześniejszych filmikach. Można sobie włączyć i popatrzeć, co, jak to trzeba, jak należy to robić, żeby nie było już, że ktoś jeszcze czegoś nie wie. Zastanawia się, co ja tutaj robię, jak ja to narysowałam, po co to i tak dalej. Przypominam, że metoda istnieje od 2014 roku. Autorem metody jest profesor dr Paweł Piskariow, który również jeszcze wykłada w Instytucie Psychologii Twórczości. Ja ten instytut skończyłam po rosyjsku, jestem z tego bardzo dumna. I mimo tego, że nie jestem, nie jestem, że tak powiem, nie mieszam się do polityki, ale i nie jestem za wojną i jest dużo Rosjan, którzy też nie są zwolennikami wojny i z tego powodu niestety mają różne ograniczenia, bo znam Rosjanki, które zostały wyrzucone z uniwersytetów, mimo tego, że nie mieszkają w Rosji już od dawna. Jak się wojna zaczęła, to się też zaczęły różne takie restrykcje. Z jednej strony jest to zrozumiałe oczywiście, a z drugiej strony no przykro. Bardzo. Ale ja jestem przecież zachwycona rosyjską literaturą. Jestem zachwycona rosyjskimi filmami, produkcjami, szczególnie tymi właśnie ostatnich 10 lat. Także zachęcam, bo to są takie filmy, które naprawdę zostają długo w pamięci i długo się o nich myśli. Dobrze. Co my tutaj teraz weźmiemy? Może ten fioletowy. Zobaczcie, jaki kwiatek piękny wyszedł. Ojej. Wychodzą mi kwiaty. Ciekawa jestem, co u Was. Podzielcie się w komentarzach. Jeżeli ktoś maluje, podzielcie się. Wyślijcie swoją pracę. Możecie zrobić hashtag neurografika w Salzburgu i wysłać, podzielić się czy na Instagramie, czy na Facebooku. Tam, gdzie Wam jest wygodniej. Żeby pochwalić się, co Wy tam malujecie, jak Wam to wychodzi. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam to wychodzi. Może podpowiem jeszcze lepiej, co poprawić. No wiecie co, takie kwiatki. Co to było 4 u mnie? No pięknie. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ciało i neurografika pokaże Ci wszystko. Wszystko Ci pokaże. To jest po prostu niesamowite. O, tak się fajnie zatemperowało, ale nieważne. Ważne, że rysuję. Kolory wybieramy intuicyjnie, tak jak już mówiłam nieraz. Wow. Coś czuję, że to będzie łąka kwiatów. Pięknie. Pięknie. Trójeczka.
Już wszystko jasne. Gdzie ja tutaj miałam niebieski? Jest niebieski. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy są tak uprzejmi, stawiają kawy. To jest takie naprawdę piękne i tak motywujące, że naprawdę aż nie wiem co powiedzieć. Wzrusza mnie to mocno. Naprawdę wzrusza mnie to mocno. Bardzo Wam dziękuję, bo jesteście osobami, które wspierają ten kanał i dzięki Wam chce mi się dalej jeszcze bardziej rysować dla Was. I oczywiście dzielić się z Wami tą wiedzą, którą ja już mam, którą przeszłam. Pomagać Wam, wspierać Was, zachęcać do pracy nad sobą. Też zwróćcie uwagę na to, ja czasami wieczorem Wam to wrzucam, puszczam późno. Tak jak późno to też i maluję. No, maluję rano, przed wyjściem z domu i maluję wieczorem po powrocie do domu. Przeważnie. I słuchajcie, no zmęczenia w ogóle nie czuję. W ogóle. Przy neurografice właśnie to jest fajne, że ona dodaje energii. Natomiast jedna rzecz, musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli wieczorem późnym malujecie, to możecie mieć problemy ze zaśnięciem, ze snem. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, bo neurografika właśnie ma to do siebie, że malowana późno jest, no po prostu powoduje, że jesteście mocno pobudzeni, nie możecie zasnąć i czasami sama się, że tak powiem, sama na tą minę wchodzę, bo no coś chcę rysować, coś chcę jeszcze, zanim człowiek się położy spać, tak, chcę coś jeszcze narysować, a tu się okazuje, że tak narysować oczywiście, tylko potem spać nie można. Więc nie malujcie później jak po 22, bo będziecie mieli kłopoty z zaśnięciem. No i kto? Zobaczcie, niby takie malowanie, tak? Niby takie, o, niby takie nic, niektórzy mówią, że to jest. A spać nie można. A głowa boli przy malowaniu. A jakieś tam bóle krzyża, a jakieś tam bóle nerek, a jakieś tam bóle uszu. No różne rzeczy się dzieją. Zobaczcie, teraz tutaj jest jedna komórka biała. Zostaną w sumie nie, bo jeszcze tutaj są kolejne, to nie. Gdyby to było tutaj na końcu kartki, musiałabym domalować jeszcze, i tak domaluję, jeszcze jedną linię, żeby podzielić tą komórkę na pół. No słuchajcie, nie spodziewałam się, że takie piękne kwiatki wyjdą. I teraz mój ulubiony kolor. Kolor jezior górskich. No, nie chce się. I chyba nici o nie, mam drugi taki sam. Ten się nie chciał zatemperować. No i gdzie my go tutaj rzucimy? Może tu? Tu jakiś kolejny kwiatek. Co to jest? Ok, już zobaczyłam. On tutaj nie wygląda tak jak w ciągu dnia. To jest taki kolor wody w jeziorze, tak jak i w Morskim Oku. Tutaj, tak jak i tutaj w tych jeziorach górskich, kiedy przychodzi lato, to kolor wody właśnie zmienia się na taki zielono-błękitny. Ale nie taki zielony, że się boimy do niego wejść, tylko właśnie on jest tutaj, o, pokazany. To jest takie mniej więcej coś takiego między zielonym
turkusowy. No to też nie do końca. No tak jak turkusowy, taki a la turkus, bym powiedziała. Po niemiecku to się nazywa petrol. I nie, tutaj wychodzi zielony na kartce. To nie jest ten jeszcze odcień. Jeszcze mam taką kredkę. Mam taki kolor z innej firmy, chyba z Faber-Castell. I on maluje wtedy tak, jak rzeczywiście ten kolor wygląda w rzeczywistości. No zobaczcie, następny kwiatek. Niesamowite. Niesamowite. To są kredki akwarelowe, te, którymi ja maluję. I polecam je wszystkim. Kiedyś ja te kredki jeszcze rozcierałam pędzelkiem, ale teraz tego nie robię. Nie robię, bo rozmywają się linie i tego w ogóle właściwie nie powinno się robić według czystej szkoły. Według tych wszystkich, że tak powiem, praw szkoły Piskariowa. Dlatego też ja już teraz tego nie robię. Na początku, jak nie byłam świadoma, chciałam coś tutaj sama ulepszać, to no tak czasami fajnie wyszło, czasami nie fajnie, a w większości przypadków te czarne linie się rozmywały, więc rysować tak, malować może za jakiś czas, jak już ta praca mocno wyschnie, jak ten tusz czarny już będzie taki suchy, który się, i on nie będzie się rozmywał, to tak, można sobie zaryzykować delikatnie pędzeleczkiem to rozetrzeć, tak żeby uzyskać efekt takiej akwarelki ładnej. No, efekt mnie zaskoczył. No i dobrze. Chyba dobrze. Mam nadzieję, że u Was jest podobnie. A jak nie, to nie przejmujcie się. To trzeba rysować dalej. Ja myślę, że ja już sobie dostylizuję pracę do końca, jak się wyłączę. A teraz zrobimy sobie linię pola i figurę fiksacji. Widzicie, bo to przesuwam, tym przesuwam. Mam nadzieję, że to widać. Może przestawię to tutaj. O, będzie lepiej. Linia pola. Linia pola. Jak my tutaj narysujemy linię pola? No powiedzmy, że ja widzę tu jedną linię pola. I linię pola oczywiście poprawiamy kilka razy, to odsuniemy na bok. I po linii pola wszystkie ostre kąty, które powstały, to je zaokrąglamy, tak żeby zintegrować rysunek z tłem.
przy malowaniu neurografiki należy sobie kupić zapas takich czarnych markerów, bo one się szybko naprawdę, jak ktoś dużo maluje, przynajmniej jeden rysunek dziennie, to one się naprawdę szybko zużywają. Nawet te eddingi, które są niby takie najlepsze. No ale to też ma swój określony czas życia. Jeżeli rysujemy neurografik kilka w ciągu dnia, a minimum jedną i zobaczcie, robimy linię pola, gdzie naprawdę trzeba dużo tego tuszu zużyć, to one po prostu szybko są, że tak powiem, wyrysowane, zużyte, puste. No ale nie ma co żałować. Ta praca, którą spędzicie nad sobą, nad swoimi tematami, jest po prostu bezcenna. Więc taki czarny flamaster można sobie ofiarować na to. Wpisać w koszty tak zwane. O, ja już zrobiłam jedną linię pola. Ciekawa ta linia pola dla mnie też. Tutaj widzę jeszcze jedną linię pola. I też ją przerysuję. No nie, tu miała być, a teraz tutaj. Ok, może i tutaj. Dobrze, niech będzie. Chciałam gdzie indziej, ręka poszła gdzie indziej. Świetnie. Jak Wam idzie? Mam nadzieję, że też dobrze. I że też jesteście ze swojego efektu zadowoleni. Zobaczcie, jak on się zupełnie różni od wszystkich innych. No i super, świetnie. Mam dwie linie pola, jedna tu, jedna o tu. No ale co, ona się tu kończy? No nie. Zaraz. Idziemy dalej, wyżej. No niech będzie tu. No i co? Zaokrąglamy, harmonizujemy. I przechodzimy do figury fiksacji. Jest. Dobrze. I przechodzimy do figury fiksacji. I co my tutaj zafiksujemy? Popatrzmy sobie przed zafiksowaniem figury fiksacji na te numerki. Też ja widzę tutaj już jedną. A może tutaj? No nie wiem. Sama nie wiem. 3, 5, 7. A tutaj 4, 2 i 3. No, słuchajcie, nie wiem. Dobrze. Jak nie wiemy, tak jak ja dzisiaj mam problem, co robimy? Można zamknąć oczy i można przejechać ręką
nad kartką, żeby zobaczyć, gdzie jest najcieplejsze miejsce. Wiecie co? Mnie wszędzie ciepło. Może drugą ręką. Tu. Dobrze. No to tu. O! I tu mam aż 4, 3, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3. Czyli prawie 5, prawie, no złapałam 5 tych wszystkich problemów. Interesujące. Figura fiksacji też jest taka grubsza jak zawsze. Poprawiamy ją kilka razy, a następnie zaokrąglamy na każdym odcinku, na którym powstały ostre kąty. Wtapiamy ją, integrujemy ją w tło, w ten nasz wspaniały, piękny rysunek, naszą grafikę, która powstała, tak żeby figura fiksacji wyglądała na figurę, która tutaj zawsze, tak jakby zawsze tutaj była, tak jakby tutaj była zaplanowana. Przy okazji poprawiamy jeszcze po drodze wszystkie kąty ostre, które nam się rzucają w oczy. Wdech, wydech i dalej. I oczywiście bardzo bym Was prosiła, żebyście się dzielili też swoimi efektami swojego malowania, swojego rysowania, przepracowywania problemów. Bardzo będzie mi miło oczywiście. Nic nie musi nikt, oczywiście, ale jak będzie ktoś, kto się podzieli efektami, będzie mi bardzo miło. I oczywiście również będzie to też motywacją dla innych, żeby pracować nad sobą. Jest chyba wszystko. Już zaokrągliłam. Figurę fiksacji widać, wyszła ogromna, ogromniasta. Ja sobie jeszcze będę przez następne, nie wiem, pół godziny to stylizować, a Wam już bardzo serdecznie dziękuję i życzę przyjemnego wieczoru lub też dnia, zależy kiedy to będziecie malować.